więc stwierdzili, że będzie wydanie kolekcjonerskie, pudełkowane, w kartonowym pudełku, w limitowanej wersji 300 egzemplarzy. No i ja sobie taką wersję zakupiłem w preorderze i to było, nie wiem, z 8 lat temu, czekam do dziś. To co, twój konik, North & South. Kochani, to jest po prostu remake ever. Jeżeli mam polecić wam jakikolwiek remake amigowej gry, to zdecydowanie wam polecam North & South. Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 47. odcinku Amiga bez ściemy. No i standardowo, jak to zawsze u nas, mój przyjaciel Rafał Mufachyła oraz mój współprowadzący Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy. Jedziemy! Jak widzicie, zaprezentowaliśmy tutaj dzisiaj w tym odcinku nowe GUI. Dajcie znać, czy wam się to podoba. Naszym zdaniem pomysł jest ok, bo ekran roboczy, ekran do ilustracji jest dzięki temu większy. No ale przekażcie tu nam nasze opinie, czy strzeliliśmy w dziesiątkę, czy może strzeliliśmy pudło. No i jeszcze powiem, że od tego odcinku, żeby zachęcić widzów, którzy rzadziej być może nas oglądają, to zawsze na początku będziemy dawać takie, jeszcze przed intrem, przed podziękowaniem dla patronów, którym oczywiście jak zwykle dziękujemy serdecznie za wsparcie. Będziemy dawać takie krótkie, kilkudziesięciosekundowe urywki z dalszego odcinka, byście lepiej zapoznali się, co was czeka w dalszej treści. No i myślę, że przechodzimy już do mięsa, nie będziemy przedłużać. Tak jest. Ja tutaj nic absolutnie nie mam do dodania. Przechodzimy, bo dzisiaj zajmujemy się remake'ami gier amigowych. No i pierwszy na tapecie, uwaga, Super Frog. Tak, nie mogło chyba być innego wyboru. Ikoniczna platformówka dla wielu, choć nieraz to podkreślałem, że akurat nie dla mnie, najlepsza platformówka na Amigę. Natomiast no, remake średnio udany. Dzięki tej grze w zasadzie musiałem sobie odpalić po 3 latach teraz PlayStation 3, bo to jeszcze wychodziło w tamtych czasach, bodajże rok 2013, jak się nie mylę. Nadzieje były duże oczekiwania, no bo myślę, że Super Frog 2, dajmy na to jest jeden z najbardziej oczekiwanych i niezrealizowanych tytułów przez amigowców, no ale nadzieje według mnie zostały zawiedzione. Niby tam wszystko jest w miarę okej, niby oddaje klimat, ale gdzieś tam została zabita według mnie ta dynamika gry trochę, bo teraz dopiero po pewnym czasie zdałem sobie sprawę z sensu słów jednego z naszych wcześniejszych gości ze słów z wywiadu z Borgiem, gdzie Borg powiedział, że Super Frog to był taki amigowy Sonic. Ja wtedy mówię, co? Sonic? No nie, to był bardziej Mario, ale teraz jak sobie odpaliłem ten remake, ten powolny, mułowaty remake, to mówię, no tak, w sumie ten Super Frog, jak on po tych górkach zapierniczał, to on miał sobie coś z Sonika i to była ta dynamika gry, właśnie, no mówię, takie coś nieuchwytne, niby mały szczegół, że gra jest trochę szybsza, ale jakże od razu zmienia grywalność. Gameplay. Tak, i powiem, że no tutaj zbyt mocno chyba autorzy poszli na różnego rodzaju ułatwienia. Ja rozumiem, że dzisiaj gry muszą być w zasadzie łatwiejsze niż kiedyś. Super Frog nie był specjalnie trudną grą, bo ją przeszłem w oryginale parę razy, aczkolwiek no trzeba było mimo wszystko trochę się wysilić. Tutaj raz, że to wolniejsze tempo gry ułatwia, dwa, że strzelanie, gdzie w Super Frogu oryginalnym było pod kątem 45 stopni, tu jest Tak. Oczywiście można było zmienić kierunek ruchami joysticka, ale taki domyślny
to był 45 stopni, tu jest po prostu idealnie w poziomie. I to bardzo ułatwia, bo jak miałeś te małe niebieskie kuleczki, na które zwyczajowo naskakiwałeś, no to tutaj po prostu możesz ze strzelania je niszczyć, więc jest o wiele łatwiej. Możesz zabić jeża. Mi się wydaje, że w Super Frogu oryginalnym nie szło zabić jeża. Nie szło. Z płaskiego. Także jest za łatwo. A poza tym też nawet takie szczegóły jak jakieś tam intro. Intro w grze Super Frog dyskietkowej, która zajmowała może wtedy, nie wiem, 3 MB danych, jest lepiej animowane niż to intro w tym Super Frogu, który tam na PS3 zajmował 60 kilka megabajtów. Co ciekawe, ciekawostka, bo mam też wersję na Vitę, chociaż nigdy nie miałem Vity i tam jest aż 192 megabajty danych. Ciekawe czemu, chociaż gry się chyba niczym nie różnią. To brak optymalizacji. Aha, jeszcze powiem może o muzyce, że te remiksy owszem przypominają trochę oryginał, ale bardzo, bardzo delikatnie i potem jest zbyt cukierkowa ta muzyczka, nie pasująca do gry, nie kojarząca mi się z grą. Można odblokować oryginalne levele, ale żeby to było jeszcze zrobione tak, że te levele można odblokować na przykład, nie wiem, przejdziemy na pierwszym świecie wszystkie 4 levele, mamy możliwość grania w oryginały. Nie, trzeba wylosować je w maszynie losującej, w tym jednorękim bandycie, czego ja nigdy zawsze nie lubiłem. Uważałem, że to był taki niepotrzebny dodatek do oryginału. Tak, to też zgoda pełna. Ten jednoręki bandyta. I wtedy, jeśli jednak uda nam się jakimś cudem odblokować, wygrać te dodatkowe levele, to mamy rzeczywiście muzykę z oryginału niepomiksowaną i układ poziomów też z oryginału. No chociaż ze względu na inną jednak trochę mechanikę gry to nie będzie 1:1 oryginał. No i tu już oddaję głos tobie. Znaczy wiesz co, ja mam troszkę zupełnie inne zdanie o remake'u i o oryginale, bardziej oryginale, bo co do remake'u to raczej się zgadzam. Wydaje mi się, że firma Team 17 znała wszystkie zagadki, możliwości Amigi, Blittera i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że no może ktoś się obrazi, ale tak jak Crysis był benchmarkiem dla PC-ów, tak Super Frog był takim benchmarkiem dla Amigi. Ja pamiętam, jak tą grę zobaczyłem za gówniarza, to było tak wszystko ultra płynne, tak wszystko zgadzało się i później po latach, jak grę ogrywałem, mówię o oryginale, wszystko co do piksela się zgadzało. Wspomniałeś o tak zwanym jeżu, wspomniałeś o tych niebieskich tam takich glutkach małych. Tak jest. I naprawdę tam piksel do piksela się zgadza i Boże, to jest taki majstersztyk w sensie wykonania programistycznego, graficznego i tak dalej, że wydaje mi się, że nawet ktoś, kto chciałby podjąć walkę, żeby zrobić remake, oj, no ja nie dziwię się, że on poległ, bo to naprawdę to była gra, która prezentowała kunszt Amigi. Zwróć uwagę, że to była 500 i to na 500 działało. No ale dobra, wracając do samego remake'u od mojej strony, to pamiętam, że byłem nawet tym trochę fajnie zaskoczony pozytywnie. Moja kuzynka, pozdrawiam, Patrycja, pozdrawiamy, kupiła najpierw to sobie na iPada, bo ona była w ogóle, to jest amigowczyni i w młodych latach też na Amidze się ogrywała. W ogóle ona tą grę to kochała na maksa, nie? Więc dla niej to był priorytet, żeby to kupić. I ona chyba nawet w preorderze jakimś tam zamówiła. No ale w końcu stwierdziła, że no nie, no coś tu brakuje, że jest taki ociężały, że ten. I teraz wracamy do tego, o czym ty powiedziałeś, że Borg powiedział, że to taki Sonic amigowy. No tak, no bo jak spojrzymy na te biegnięcie naszej wspaniałej żaby, no to tak odbija. Mi się wydaje, że to jest zupełny przypadek. To jest tylko moja i wyłącznie teoria, że Team 17 po prostu miało patent na Amigę i chciało pokazać, ile z niej można wykrzesać i wykrzesali. Bo ta gra do dzisiaj kompletnie się według mnie nie zestarzała. Super. No bo tam też mogłeś zebrać takie tam kolorowe monety, nie te złote, tylko te z symbolami i jeszcze dostać przyspieszenia, nie? Mhm. Ale wydaje mi się, że to było przypadkowe, no chociaż mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to był przypadek. W każdym bądź razie, jeśli przypadek, no to dobrze im jakby wyszedł ogólnie w całość, bo to nie jest aż tak
aż tak szybkie, jeszcze tak wariackie jak Sonic, którego ja osobiście nie lubię. Tylko Ja też było nie to lubiłem. jednak. Bo dla mnie to było za szybkie, to było bez sensu. To Tak, się tak. kręciło w kółko i ja nawet nie wiedziałem, gdzie ja jestem, nie? No ale dobra, mówiąc o remake'u, bo rozumiem, że ty nie grałeś w niego gdzieś tam na jakimś iPadzie, tylko pewnie na Xboxie 360. Nie, grałem na Steamie na PC-cie. A, to jeszcze inaczej. Mhm. To powiedz mi, bo jednak powiedziałeś, że mimo wszystko pozytywnie się zaskoczyłeś, to czy widzisz w tej grze jakieś plusy może w takim wypadku? Znaczy wiesz co, ten taki pixel art trochę tak, tylko że no okej, do oryginału to nie ma, to pozytywnie, no jakby jestem świadomy tego, że ci goście wzięli sobie na głowę mega wyzwanie, no bo to jest ikona Amigi, więc nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł to zrobić dobrze. Na ile zrobili, na tyle zrobili, ale faktem gra ślamazarna, taka, no nie, no to nie jest tak, że podobał mi się pixel art, taki tam widać, że grafik chyba się trochę przyłożył, próbował coś tam, wiesz, jakby wskrzesić ikony, ale sama gra jako gra, powiem szczerze, przeszedłem 2 levele i odinstalowałem. No to tak się skończyło. Znaczy, to powiem tak, ja się zgadzam też, że mierzenie się z legendą to rzadko kiedy wychodzi na plus. No właśnie. Jest w 9 przypadkach na 10 skazane na porażkę, wystarczy, nie wiem, jakieś filmy typu Sami Swoi, nie wiem, Hans Kloss i tak dalej, jeśli ktoś się mierzy z tymi starymi legendami, to najczęściej potem ginie pod ogniem krytyki, ale ja też tu nie chcę tej gry tak całkowicie zjeżdżać, bo ja akurat jej nie odinstalowałem po 2 levelach, a nawet też ją całą przeszłem. Bo to nie jest jakiś totalny krab, który by mnie, nie wiem, odpychał Tak, no. Dynamiką, nie wiem, kolizją postaci czy czymkolwiek, że tam jest coś tak ewidentne, spieprzone, nie wiem, sterowanie czy coś, że a panie, weź to w diabły i nie chcę tego więcej na oczy oglądać. To jest taki typowy średniak. Pewnie Jasne. gdyby taka gierka wyszła na przykład na Amigę NG, to powiedzieliby, że super nawet gra. No, w przypadku tych wielkich Sony, Xbox i tych wielkich platform, gdzie jest konkurencji multum, są tysiące podobnych gier, no to ona musiała zniknąć w tłumie, ale to też nie jest tytuł taki totalnie skopany. Po prostu średniak, o którym można zagrać i szybko zapomnieć. I myślę, że chyba na tym skończymy ten wątek. Czy jeszcze masz tutaj jakieś... Nie, no już wyczerpaliśmy na maksa. Kolejna gra to jest Hurricane i to jest jakby remake Turricana, o którym ja już nieraz wspominałem i też na moim blogu pewnie będzie link, napisałem recenzję, też chyba na moim kanale tą grę przedstawiłem, bo no bardzo... Pochwalę się, czytałem recenzję na twoim kanale. Ja w ogóle nie wiedziałem o tej grze wcześniej i dzięki twojemu kanałowi się dowiedziałem. Mówię, co to jest? Hurricane, mówię, z Turricanem mi się kojarzy. Dobra, kontynuuj. No dla mnie wiernie oddaje klimat oryginału. Ja nie wiem, czy tam nie są levele przeniesione 1:1, ale w super oprawie i Turrican, który zawsze, jak na możliwości Amigi 500, stary Hurrican jednak miał te puste nieba, błękity jakieś, tam się nic nie działo, tam nie było takiego efektu paralaksy, jak nie wiem, na przykład w Lionheart, a tutaj ten remake to wszystko wypełnia, tam jest tyle się dzieje na ekranie, jest tak kolorowo, tak wszystko jest wypełnione, że są zupełnie inne doznania. No grało mi się w to świetnie. Wracam do tej gry co jakiś czas. Grywalności z oryginału tutaj w ogóle nie została zabita, ani dynamika, ani nic. Według mnie jest wszystko idealne i w przeciwieństwie do Super Froga, to tą grę, o ile jesteś fanem tego typu gier, czyli jakichś tam strzelanek chodzonych, to jak najbardziej polecam, nie? Nie no, Turricana 2 to najbardziej chyba szanowałem z amigowych tutaj takich strzelanek. I właśnie odpowiedz mi na pytanie, bo no muszę to wziąć na klatę. Ja nie grałem w Hurricana w ogóle i tylko dzięki twojej liście zapoznałem się też tam przez YouTube'a, jak to wygląda, jaki to jest remake. Powiedz mi, czy to jest remake 2? Tak, według mnie tak, to jest remake tak, według mnie też. Najlepszej części. Najlepszej części, no. I też nie Pochwalę ma tutaj... się, że na CD32 miałem ten komplet
Czyli 1, 2, 3 na jednej trilogię. płycie. No. No i Ale też, rzeczy... Kontynuuj, dobra. też chciałem tylko jeszcze dodać, że oczywiście ktoś może powiedzieć znowu, tak jak, chociaż nikt nam nie powiedział przed tygodniem, więc może my jesteśmy za bardzo przewrażliwieni, ale ktoś może powiedzieć, że ten odcinek za mało amigowy, bo tu rozmawiamy o grach z innych konsol i tak dalej, a nie o samej Amidze. Ale to jest jedna z kilku pozycji na tej naszej liście do omówienia, gdzie jest też wersja na Amiga OS 4 tej gry, więc to nie jest tak zupełnie, że to tylko można pograć w to na PC-cie czy tam na jakiejś konsoli, nie wiem, czy nawet na konsolę to jest. To teraz mnie zaskoczyłeś po raz drugi. To teraz mnie zaskoczyłeś po raz drugi, bo ja byłem pewny, że to tylko na ten remake to jest na OS 4. A on na PC-ty też wyszedł, tak? Prawdopodobnie tak, bo mi się wydaje, że to jest po prostu jakaś konwersja otwartoźródłowa. Ktoś zrobił konwersję, remake i otworzył sobie źródła, nie? Ja w ogóle jakby skojarzyłem od razu Hurricane, Turrican i tak dalej, tak. Ale pierwsze co jak wpisałem na Google, to wyświetliło mi się twoja strona amiga1.pl. No to dobra, przeczytałem sobie recenzję, mówię, o super i tak myślałem, że to tylko tak jest, nie? No to fajnie. A co do innych gier, no to rzeczywiście, no ktoś może się przyczepić, ale nikt się nie przyczepił, więc jedziemy dalej. Tak ja tutaj jest. Turrican, super gierka, w to nie grałem, ale z gameplay to na YouTubie, no podoba mi się, fajne. Okej. Kolejna gierka, Sociable Soccer, autorstwa Johna Czy Harrod. Sensible Soccer? Nie. To jest właśnie klon, no właśnie. jakby remake Sensible Soccer. Okay. John Harrod, czyli autor oryginalnego Sensible Soccer, no miał ambicje po latach zrobić remake'a. Była kampania na Kickstarterze. O dziwo zakończyła się fiaskiem, co jest o tyle dziwne, że Sensible Soccer to jest naprawdę gra kultowa. Przygotowując się do tego odcinka, znalazłem nawet recenzję tej gry na kanale ogólnopolskiej telewizji sportowej, czyli TVP Sport, sobie zrecenzowała tę grę. No i tam oni, autorzy, redaktorzy, dokopali się do informacji, że amerykańscy naukowcy, teraz nie wiem, czy z Uniwersytetu ze Stanford, czy z jakiegoś innego, nie chcę tu pomylić, to w ogóle wpisali Sensible Soccer na listę 10 najbardziej jakby wpływowych gier wszechczasów, obok takich tytułów jak Tetris, Mario. I tam się znalazł Sensible Soccer jako jedyna gra sportowa, więc to naprawdę była gra, która... No, tak, kamień milowy. I dziwne, że... Bo fanów jest do dzisiaj multum, przecież na co drugiej amigowej imprezie są rozgrywane jakieś zawody w Sensible Soccer, ale nie tylko amigowej, bo chyba dalej są rozgrywane jakieś oficjalne mistrzostwa świata w tej grze przez różnych fanów z różnych platform. No ale nie udało się przez Kickstartera. Po latach udało się to wydać, zebrać pieniądze, wydać to jakimiś bardziej oficjalnymi kanałami. Ale niestety chyba dla hardkorowych fanów Sensible Soccer to jest jednak pewne rozczarowanie. Tak sobie teraz spojrzałem, bo mówię w ramach przygotowań może sobie to kupię na Switcha, bo mówię, no taka gierka pewnie tam kosztuje z 3 dychy albo i mniej. Nie, kosztuje 100. Czemu kosztuje? Bo są licencjonowane nazwiska drużyny. Tak, z FIFA. Tyle tylko, że kiedyś w czasach oryginalnego Sensible World of Soccer to jeszcze FIFA nie trzymała jakby łapy na tym licencjonowaniu, więc mieliśmy wszystkie drużyny z wszystkich krajów i mieliśmy, nie wiem, reprezentację tam Wysp Zielonego Przylądka czy cokolwiek. A teraz, no niestety, chwalą się, że wpisali 10 000 piłkarzy, ale na przykład polskiej ligi nie ma, bo sprawdzałem. Najbardziej, jako że to jest gra angielska, to jest spenetrowana liga angielska i tam chyba jest aż do 5. ligi angielskiej są drużyny, ale jeśli chodzi o Europę, to brakuje wielu nacji. No i też ten klimat jest teraz tak bardziej z boku, ta rozgrywka. To nie jest ten dynamit, który ja pamiętam sprzed lat i też powiem, że klonów Sensible Soccera wyszło więcej. Ja na przykład sobie kiedyś kupiłem
taką gierę Active Soccer DX i ona według mnie jakby gameplayowo była bliżej tego oryginału niż ten Sociable Soccer. Także no, trudno mi polecić i chyba ta gra zresztą no, wielką popularnością się nie cieszy, bo na przykład nie potrafiłem znaleźć na YouTubie żadnej polskojęzycznej recenzji tej gry. To też o czymś świadczy. No, ja dodam od siebie tylko na krótko, bo nigdy nie byłem fanem tej gry. Mimo że wszyscy sąsiedzi wokół, amigowcy zagrywali się w sesji bez okresu. Oczywiście też grywałem, ale no, ja nigdy piłki nożnej jakoś tam nie trawiłem. Ale też taka ciekawostka, bo ty mówisz o tych składach, o tych tam drużynach i tak dalej, że mieliśmy takich maniaków. Wojtek Strużyński, pozdrawiam serdecznie, jeżeli nas oglądasz, pewnie nie, ale pamiętam takiego amigowca, że on sam jakoś edytował te składy tak, i tam, tak. tam sobie jakieś tam, wiesz, no po swojemu tam wpisywał i to działało. Ale ja kompletnie z remake'iem nie miałem do czynienia, bo oryginału też jakoś niewielce szanowałem, więc dla mnie to gra podobna zupełnie do nikogo. No, Więc... Ja może tu dodam a propos oryginału, że autorem tego edytora składów to był nasz rodak Piotr Bieniek i prawdopodobnie ten edytor do dziś jest do pobrania z Aminetu. I oczywiście jak najbardziej fani jakby te składy aktualizują i tam bez żadnych licencji fifowskich czy coś po prostu wrzucają odpowiednie pliki, więc podejrzewam, że składy na rok 2025 są jak najbardziej i można mieć bogatszą wersję właśnie tą sprzed lat, bo masz wszystko, co tam społeczność wyedytuje, zaktualizuje, niż ta oficjalny jakby licencjonowany następca. Aczkolwiek też chcę podkreślić, że o ile w ligach nie byli specjalnie jakby w stanie wszystkiego odtworzyć, to się chwalą autorzy tego Sociable Soccer, że jeśli chodzi o reprezentację, to tam ponad 200 reprezentacji, czyli praktycznie cały świat jest odwzorowany, więc no przynajmniej na poziomie reprezentacyjnym to im się udało te składy jakoś tam skompletować, nie? Okej. To jedziemy dalej. Tak jest. Wings przed nami. No tak. Klasyków. Tu mam smutną historię, bo to jest kolejna gra, która też na Amiga S4 no miała być, a skończyło się na wersji demo, przynajmniej jak na razie. I o ile na te wszystkie tam wiodące proszki tak zwane, nie wiem na co to wyszło dokładnie, czy na Windowsa na pewno, nie wiem czy na konsolę, ale chyba na Maca też wyszło, tak coś kojarzę. Ale to wyszło wiadomo, wyszło jako taki jakiś tam indyk w dystrybucji cyfrowej. Natomiast no, że Amiga, no to wiadomo, tutaj celebracja starej kultowej gry, więc stwierdzili, że będzie wydanie kolekcjonerskie, pudełkowane, w kartonowym pudełku, w limitowanej wersji 300 egzemplarzy. No i ja sobie taką wersję zakupiłem w preorderze i to było, nie wiem, z 8 lat temu, czekam do dziś, także utopione pieniądze. A ile zapłaciłeś jeszcze raz? Wiesz co? 240 zł, coś takiego, nie pamiętam. Nie? No to jeszcze trochę monety jest. Tak, jeszcze licz, że to było w realiach no właśnie 7 laty, kiedy zarobki też były inne. Co prawda jest historia taka, że bo ta gra generalnie jest prawie ukończona i jest oczywiście grywalne demo na Amiga S4, które mam na twardym dysku. I w pewnym momencie, jak już, bo Cinemaware chyba splajtował, znowu się zwinął i w pewnym momencie, jak oni już odchodzili, to była impreza, chyba wtedy, nie wiem, Amiga 32 Germany, albo 30 nawet, no to było parę lat temu, bo teraz będzie Amiga chyba 40, więc to mogło być 32 lub 34, nie pamiętam dokładnie. I oni, dla tych, którzy się zjawili na tej imprezie i mieli udokumentowaną jakby przedpłatę, to taką wersję alfa czy tam beta wraz z tym pudełkiem im wręczyli, nie? Ale to była garstka, nie wiem, z tych 300 osób może 30 szczęśliwców dostała, a reszta czeka, więc ja już na te pudło nie liczę. Na szczęście
autor, który to przenosił na Amiga OS 4, autor tej konwersji z PC-ta stwierdził, że on stawia sobie za punkt honoru, bo za daleko już to zaszło, żeby to kiedyś dokończyć, no ale to tak już mówi od 2 lat albo 3 i nic się z tym nie dzieje, ale liczę, że może jeszcze kiedyś jakaś chociaż wersja cyfrowa trafi pod moje strzechy. No a wracając do samej gry, to jest jedna z nielicznych gier lotniczych, bo ja nigdy z symulatorów nie lubiłem, ale Ja w to też. trochę grywałem na klasyku, bo to było takie połączenie trochę widoku z pierwszej osoby, trochę bombardowanie z góry. No i muszę przyznać, że no ta konwersja to jest w zasadzie bardziej chyba remaster niż remake, tak trzeba by to powiedzieć, bo jest chyba oddana 1:1 z tego co widzę po demie, ale oczywiście w bardziej współczesnej grafice. Nie wiem, czy ty grałeś. Tak, właśnie ja też nigdy nie byłem fanem symulatorów, ale Wings to właśnie był takie pomieszanie z poplątaniem, że jakoś odnajdywałem się w tym. Chociaż no niestety muszę na klatę wziąć, że w remake'a w ogóle nie grałem. Oglądałem go sobie przed materiałem i to chyba była jedna z takich, nazwijmy to symulatorów, która na Amidze działała dość szybko. Bo mnie irytowały te symulatory, że tam leciałeś i przesuwałeś się o 2 kwadraty do przodu. Piramidy, A w Wingsie było to jakoś tak fajnie rozwiązane i pamiętam też ten moment z kokpitu, jak się strzelało, to kurde, to robiło wrażenie, nie? Fajne to było. Tak. No i wiesz, on się zawsze tak patrzał, z której strony nalatuje samolot. Tak. I ten szalik powiewający, nie? Tak. No, jest dziwne, super. to tutaj trochę, bo wyszedł remake, a dziwne trochę jak w przypadku Super Froga, że nie wyszedł Wings 2, ale tu taka ciekawostka, nie wyszedł Wings 2 na Amigę, natomiast jedyną platformą, gdzie wyszedł Wings 2 to był SNES i też miałem przyjemność kiedyś tak z czystej ciekawości pograć w tą SNES-ową kontynuację na emulatorze. To teraz oddam pałeczkę w twoją stronę, bo wiem, że tą grę posiadasz, a ja tylko na podstawie gameplay mogę sobie wyrobić opinię, więc Guts. Goc czy Guts? Cholera wie jak to zwał, jak zwał. No tak, amigowa klasyka, w którą rzeczywiście za gówniarza się zagrywaliśmy i muszę przyznać, że ja nawet nie wiedziałem, że ją mam na Xboxie, ale mam, czyli musiałem kupić w jakiejś promce. Dzięki ci, Mufa, że przypomniałeś o tej grze. I tu dochodzimy do, z mojej perspektywy, ciekawych wniosków, bo szacun autorom remake'u, że wciśnięcie R3 na padzie zamienia grafikę w tą klasyczną. I wtedy się gra fajnie. Ale jak się wróci do tej remake'owej, no takie to siermiężne, takie to ciężkie. Jeszcze ten klasyk to się broni, ale no nie wiem, no ten remake, powiem szczerze, że tak z bólem serca 3 plansze przeszedłem. Pamiętałem jeszcze tam parę takich fajnych achievementów, powiedzmy dzisiaj, a za Amig, no, ukrytych sekretów. Ale czy się dobrze bawiłem? Raczej nie. No, czuć to siermiężność i tak dalej. Czyli rozumiem, że levele też przeniesione 1:1. To tak, 1:1. Remaster. Tylko, że ta grafika, ta nowa, współczesna jest taka, no może to błędne jest, co powiem, ale ja to tak to odczuwam, że tak jakby z gotowych asetów korzystali, nie? Że to widać, ta siermiężność po prostu jest, nie? Wiesz, fajnie byłoby, gdyby, bo ja rozumiem, że w oryginale nawet była ta siermiężność, ale wtedy ona się broniła, bo tam był piksel do piksela. Ale gdyby ten remake zrobić bardziej płynny, bardziej taki dostępny współcześnie. Tak, zgadzam się, że tutaj z tą grafiką poszli w złą stronę. Generalnie to ten oryginał to był taki, wiesz, pochylony, taki, inne było chodzenie. Tu chodzi taki wyprostowany człowieczek niczym na niedzielny spacerek. To już mi się to kłóci z tą starą wersją. Ale wiesz co, poczekaj, bo to ci przerwę, bo ten wyprostowany, o którym ty mówisz, bo ja nawet na to nie zwróciłem teraz uwagi, ale rzeczywiście masz rację, to jest właśnie taki gotowy aset postaci w Unity, który sobie możesz tam bez problemu dodać i on idzie, wiesz, tak idzie, nie? A jednak w tym Gotsie oryginalnym mam, no ty mówisz o pochyleniu, ale
no po prostu był taki naturalny bardziej. Tak. No jeśli powiedzmy chodził w tych mrocznych korytarzach, nazwijmy, że to Tak. były korytarze, no to siłą rzeczy tak wiadomo, nie? Przyjął bardziej naturalną postawę. No też nawet ci powiem, że ta oprawa muzyczna, którą ja widziałem, to też mi nie pasowała, jednak tam był taki fajny modulik i mówisz, że jednym przyciskiem idzie przełączyć na oryginał, ale ścieżka dźwiękowa też jest wtedy oryginalna? Tak. Całość się zmienia. No to chociaż dobre i to. No to ja mogę powiedzieć tak. Nie wiem też, czy się nie zmienia fizyka, bo jak mówisz, że ona jest bardziej jakby mułowata, że tu znowu wracamy do jakby kasusa Super Froga, no to chyba lepiej byłoby jednak ludziom polecić emulator i oryginalną Amigę. No chyba, że ktoś nie lubi emulatora, to ja bym jednak polecał wtedy tą wersję klasyczną, bo faktycznie ta zremakeowana to jakaś taka. No nie, no jest kalecza, no tak bym ją nazwał. Tak. Taka kaleka. Szału nie robi, tak można powiedzieć. Shadow of the Beast, kultowy klasyk z Amigi, seria 3 części, która no kiedyś robiła naprawdę wrażenie, zwłaszcza pierwsza część, która wyszła jeszcze w latach 80., no na tamte czasy, efekt paralaksy i tak dalej, no to po prostu musiało ludzi wgniatać w fotel. Remake przeszedł chyba trochę niezauważony, choć mam wrażenie, że oczekiwania były też duże, tak jak po Super Frogu, jak czytałem amigowe fora, to ludzie nie mogli się doczekać, a gdy to wyszło, to jednak pełne rozczarowanie, można chyba tak śmiało powiedzieć. To było ekskluzywna gra na PS4, ja niestety konsoli PS4 już nie mam, ty chyba nigdy nie miałeś, bo już byłeś boxowcem, więc za dużo nie możemy powiedzieć na temat tej gry, ale z tego, co ja widziałem na temat powiedzmy gameplay, które były pokazywane i recenzji, coś tam było nie tak z poziomem trudności. Podobno bossowie byli tak łatwi, a paradoksalnie przeciwnicy tacy zwykli czasami potrafili ci gdzieś tam cios w plecy nieoczekiwany dać, więc więcej było jakby zabawy z tymi zwykłymi przeciwnikami niż z bossami, gdzie zawsze naturalnie to boss powinien stanowić większe wyzwanie. Mogłeś się w zasadzie zrespić niby w dowolnym miejscu, więc czasami jeden z recenzentów na przykład napisał, że zamiast schodzić z różnych drabin i tak dalej i się męczyć, to wolał spaść z przepaści, skrócić sobie czas, tam i tak się zrespił i miał po kłopocie. A sam gameplay, jak tak ja zauważyłem, to taka typowa chodzona bijatyka, można powiedzieć. Oczywiście no, bestia walczyła swoimi ostrymi pazurami, więc tym bardziej to nie moje klimaty. I tu już oddaję głos tobie. Nie no, jak sam wspomniałeś, no PlayStation 4 nigdy nie miałem. Nie, no miałem PlayStation 4 Pro do VR-a, ale jakoś ta gra mnie ominęła mnie totalnie i powiem szczerze, naprawdę nie mam zdania kompletnie. Jeżeli chodzi o oryginał na Amidze, ojeju, cuda świata, nie? Tak jak wspomniałeś, te tła i tak dalej, to robiło wrażenie wtedy na każdym, nie? To po prostu była gra, też taki benchmark amigowy. Ale jeżeli chodzi o sam remake, kompletnie nie mam zdania, no przepraszam, ale tam obejrzałem dzisiaj sobie gameplaye. Jakie zdanie na ten temat mam? Też mi się wydaje takie kalecze, nie? Można powiedzieć, że dosyć krwawa gra w porównaniu chyba do oryginału, no ale to... Tak. Pod tym kątem tak. Ale to chyba wszystko, co można powiedzieć, więc nie będziemy tutaj przedłużać i chyba opowiemy o grze, w którą za to dla odmiany obaj graliśmy, czyli Giana Sister Twisted Dreams. No więc słucham. Oryginał na Amidze dla mnie był pominięty zupełnie. Przeszedłem to na C64, mój znienawidzony komputer. A jeżeli chodzi o Giana Sisters Twisted Dreams, też zobaczyłem, że mam ją na Xboxie. Wow, kupiona. I dzisiaj pewnie oglądacie teraz mój kaleczy gameplay. Ale wiesz co, no tak summa summarum, całkiem, nie? No, wiesz co,
nie przyczepiłbym się do tej gry, bo chcieli chyba znaleźć jakiś nowy patent, czyli te zamienianie tych postaci, zbieranie tych diamencików, skakanie jest dobre, gameplay jest dobry. Tak, przyznam szczerze, męczyłem się grając w to, ale z drugiej strony rozumiem zamysł Gianni Sisters. Nie, jest spoko. Ja uważam to za dobry remake, mimo wszystko. Mimo, że rano miałem trochę inne zdanie. No to w sumie pełna zgoda, bo mam bardzo podobne wrażenie jak ty. Znaczy, oczywiście wracając do historii, ja akurat przeszłem wersję bodajże i na C64, mimo iż C64 nigdy nie miałem, ale miewałem epizody, bodajże 2 takie epizody, kiedy ciotka ze Śląska przyjeżdżała tu z kuzynostwem na całe wakacje i chyba 2 razy z rzędu po prostu na 2 miesiące przywiozła swojego C64, gdzie ja wtedy miałem Atari, więc chciałem coś innego spróbować. No więc to C64 całe wakacje było u mnie w domu, bo ciotka tam przebywała u dziadków, no ale w tym samym mieście, więc C64 przyszło do mnie i oczywiście Dzianę musiałem przejść, bo pamiętam, że u mnie w bloku na podwórku wszyscy w tą Dzianę pykali, więc punkt honoru. I przeszedłem też wersję na Amigę, z tym, że wersja na Amigę była trochę trudniejsza, nie? Tam chodziło o skoki. No wiem, że na pewno była trudniejsza, już teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak było. A już przechodząc do remake'u, dokładnie też tak uważam. Generalnie ciekawy pomysł z tą zamianą postaci. Tak. Coś nowego. Jednocześnie klimat jakiś został zachowany, bo ta muzyczka, te remiksy tej muzyczki na przykład według mnie bardziej przypominały oryginał niż na przykład remiksy z Super Froga. Tak, pełna zgoda. Tak, że też mi się to podobało. Zróżnicowanie, tak właśnie dzięki temu, tej wymienności postaci jak najbardziej. Wszystko ciekawe, wszystko ok. Ze zdziwieniem zauważyłem trochę, jedyny taki minus, ale to jest minus techniczny, bo mi się wydaje, że ja miałem potem tą grę w pełnej wersji chyba w plusie na PS4, ale jak mówię, PS4 już nie mam, sprzedałem, zostało mi PS3. No i z lekkim zdziwieniem zauważyłem, że ten scrolling, tam na pewno nie było pełnych 60 FPS-ów, co jest trochę dziwne, bo owszem, tam jest kolorowo, dużo obiektów na ekranie, ale jednak to jest tylko platformówka 2D, więc żeby taka platformówka zamęczyła taką konsolę jak PS3, to jest jednak trochę coś nie halo. Ale to wiesz co, ogrywałem to na swoim Xboxie i tam na pewno jest 60 klatek, na 1000%, nie? Ale na 350 bo ja jestem strasznie... Nie, to jest wersja na Xbox One w wstecznej kompatybilności, ale jest na pewno 60 klatek. No bo mi się też wydaje, że jak ja to pamiętam z PS4, to też mi się wydaje, że tam było płynnie. No ale PS3, jednak starsza generacja. Nie powiem, żeby to tam klatkowało, ale widać, że coś tutaj jest nie tak. Sprawdzę, czy rzeczywiście PS3 miało te 30 klatek, bo to zrobimy na przebitkach ewentualnie. Natomiast też właśnie, bo się zastanawiałem, bo mówię tak, z pozoru jest wszystko ok. Gameplay ok, pomysł fajny, gra się w miarę fajnie i dlaczego ja tej gry nie przeszedłem? I odpowiedź jest taka sama jak u ciebie, jak ty mówisz, że się trochę męczyłeś. Ona w pewnym momencie jednak się robi zbyt trudna. Tam co chwilę, co ułamek sekundy nieraz musisz, idąc przed siebie, przełączać te postacie. Dojdziesz piksel za daleko, zapomnisz przełączyć na inną postać, już wpadasz w przepaść. I prawdopodobnie to był ten szczegół, że na pewnym momencie za bardzo mnie już irytowała ta gra, zbyt często ginęłem i sobie dałem z tą Dianą spokój, bo tak poza tym to naprawdę, tak jak mówisz, nie ma się do czego przyczepić. Nie ma. Super zrobiona. Tylko, że u mnie z kolei problem polegał na czymś zupełnie innym, bo w tle miałem Doom Eternal i tak dalej. Mówię, kurde, ja tutaj już Dianę gram, nie? więc chciałem szybko zmienić grę po prostu, żeby nagrać coś na swój kanał i to chyba tylko to mnie zabiło, bo tak sama gra jako gra, okej, przemęczyłem się, ale po paru godzinach myślenia, zrobili dobry remake. To jest dobry remake. Naprawdę, to jest dobry remake. Według mnie jest okej. No tutaj ogólnie
przystępując do tego odcinka, to sobie założyliśmy taki podział, że będziemy wam mówić, czego raczej unikać, jeśli chcecie robić zakupy w tych sklepikach z grami, a co warto polecić, to myślę, że tu możemy się zgodzić, że jeśli lubicie takie klasyczne platformówki, to jak najbardziej tą grę możemy wam polecić. Zdecydowanie tak. I teraz już no Tym twój bardziej, że konik, jest dość tania, nie? Bo ona na Xboxie 35 zł kosztuje. tak. Tylko potem, bo ta edycja Twisted Dreams zaczęła żyć swoim życiem i na przykład potem wyszły jakieś reedycje wzbogacone. Tam wyszło chyba 2 czy 3 wersje i ta najnowsza wersja niestety sprawdzałem na Switchu, to kosztuje nie 30, a 130. A to na Xboxie zrobili inaczej, że wykastrowali chyba wszystko i została ta jedna za 35, bo dzisiaj sprawdzałem. Aha. No także szukajcie po swoich sklepikach, bo to sklepik pewnie inaczej, w To PS inaczej. Store być może jest jeszcze inaczej. Mhm. To co? Twój konik, North and South. Kochani, to jest po prostu remake ever. Jeżeli mam polecić wam jakikolwiek remake amigowej gry, to zdecydowanie wam polecam North and South. W oryginale nazywa się The Blue Coats North and South. Boże, jaki to jest remake. Bo jednak twórcy tego remake'u musieli się zmierzyć z pewną ścianą, no bo nie czarujmy się, North and South jest klasykiem dla Amigi. I to była gra, którą każdy podziwiał w amigowym świadku. No wiem, że ty, Mufa, może nie do końca, ale u nas na osiedlu wszyscy w to grali, nie? I teraz uważajcie. Zachowali wszystkie easter eggi, czyli tego pana tam, co można go podrapać. Zachowali dosłownie wszystko. I zamienili zdobywanie fortów w sensie FPS-a, że ta gra wygląda jak FPS. Zdobywanie pociągów jest znowu FPS. Cała reszta nie zmienia się w ogóle. Wow, jaki to jest remake. Boże, jakie to jest dobre. Jedyna wada tej gry, nie ma online'a. I to rzeczywiście według mnie dzisiaj, no bo no nie mamy ze sobą takiego kontaktu, jak mieliśmy wcześniej, więc online by się przydał. Ale wersja kanapowa jak najbardziej istnieje. Tak jak mówisz, no kumpel z podwórka raczej już nie przyjdzie do ciebie na kanapę i nie popyka, nie? Chociaż można w to zagrać na kanapie, ale i tam bratanek jak przychodzi, to czasami tłuczemy, ale to jest remake doskonały. Ja nawet gdybym wziął to na klatę sam na siebie, ktoś by powiedział, zrób remake North and South i zobaczyłbym to, no to ja już nic nie poprawiam. To jest ideał, to jest super, to jest po prostu... Mi, no nie chcę wchodzić w słowo, ale jak już zacząłem, to bo jak wiesz, ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą, oczywiście przeszedłem oryginał, natomiast jedną z wad takich oryginałów, która zapadła mi w pamięć, to na przykład sama długość tej gry. Ja wiem, że ja potrafiłem to przejść w jedno popołudnie. Czy tu nadal jest rozgrywka tak krótka, czy coś wydłużyli? Tak, to dalej jest takie krótkie, no bo tutaj jednak cały fan polega na tym, żebyś grał z kimś. Że z komputerem to tak, tu zachowali jednak. No możesz to niby wydłużyć po zmianie roku, żeby ta rozgrywka trochę dłuższa była, ale to jest takie sztuczne wydłużanie, nie? Ale remake doskonały. Nie znajduje żadnej wady oprócz online'u i nie wiem, nawet dzisiaj sobie rozegrałem 2 partycje i super, nie? 2 partie. Partycje, kurde, można dysku. Mieć na remake'i przygotowane. No okej, w takim razie kolejna gra, kolejny klasyk, Agony. Grałem oczywiście w to demo. Ja nie wiem, czy ona jest skończona, czy poprzestała na demie, bo to widać, że jeden pasjonat zrobił to na silniku Unreal 4. To myślimy chyba o innym remake'u. Nie, Agony normalnie wyszło. Jest dostępne i na Steamie, i na konsolach. No niestety jest porażką. I tutaj ciekawostka, bo goście z Piły ode mnie tutaj z osiedla robili remake. A to ty mówisz rzeczywiście o innym Agony. Ty mówisz o Agony, który z tamtym Agony ma wspólnego tylko tytuł.
I to jest rzeczywiście polska produkcja i tutaj polecam naszego przyjaciela Energika recenzję Zagrajmy w Tak, Trapa, dokładnie. gdzie on wypowiedział między innymi zdanie takie, że być może jest gdzieś na świecie jeden człowiek, który naprawdę lubi grać w tę grę, ale ja w to nie wierzę i wy też nie powinniście w to wierzyć. I to jest chyba całe podsumowanie. Natomiast ja znalazłem taki wierny remake, gdzie latasz tą sową i strzelasz i to jest tam na tej platformie Itch.to i to jest no raczej produkcja pasjonata. Ja mówię, nie wiem, czy to zostało do końca wydane, ale na pewno jest do pobrania grywalne demo i tam został zachowany jakby klimat oryginału i nawet mi się to spodobało. Klasyczny shooter w lepszej oprawie. Jak najbardziej, jak najbardziej. Natomiast to coś, co ty mówisz, to też widziałem, ten spacer po piekle, ale to faktycznie... Tak, spacer po piekle. Bardzo dobrze to określiłeś. Okay. Ale pamiętam, że chłopacy mieli wielkie nadzieje. W ogóle to też jest takie dla mnie dziwne, bo tyle o ile znałem tych chłopaków, to no, o Maćku wiele razy ci mówiłem, mój przyjaciel ze Szwecji, prowadzi firmę tam IT i tak dalej. No i z nimi się znał i oni mieli taki zarąbisty silnik swój, taki nowatorski, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe. I oni coś tam z tym kombinowali, coś tam a nagle dostali prawa na te agony i poszli w to agony. No nie pykło. No i zdecydowanie no Agonia, jak to powiedział Energii. Ale szkoda, bo chłopacy tam kupę energii w to włożyli, ale nie pykło. No i rzeczywiście, mimo że was uwielbiam chłopacy, nie polecam gry. No niestety, może wyszło jak wyszło. Zrobimy takiego spin-offa, niekoniecznie stricte amigowego, o grach naszych bliższych lub dalszych znajomych, bo też mam jednego kuzyna, który prowadzi studio i też jego gra nie odniosła sukcesu. Też mam gdzieś tam ziomali z miasta obok, którzy tworzyli nawet grę na Amigę, ale to jest na inną historię. A teraz myślę, że co my tutaj mamy kolejnego na liście? Golden Axe. Znowu twój tytuł. Mój tytuł. Teraz jedziemy z moimi tytułami. Boże, jak ja byłem podjarany, jak w 2000, to był 4., 5. rok, tak mniej więcej, wyszedł remake Golden Axe na PlayStation 2. To wyszło w takiej trylogii Sega Ages. Podlinkuję tutaj numer, bo nie pamiętam teraz Sega Ages, ile to tam było. Mówi, o kurcz, będę teraz ogrywał. No ale rzeczywiście zawiódł mnie ten remake, bo o ile postacie były już w całkiem 3D, to poruszałeś się w 2D, ale to ta walka taka sztuczna, no nie wiem, wersja arcade'owa dalej dla mnie mistrzem jest i zostanie. No fajny pomysł, ale skopany, nie? Więc nie wiem, czy ty co w ogóle ogrywałeś? Pewnie nie. Gameplay dla mnie właśnie, nie wiem, dla mnie to bardzo przypominało właśnie wersję arcade'ową, ale jako, że nie grałem, bo jak wiesz, chodzone bijatyki to nie jest mój konik, więc znaczy ogólnie pamiętam, że ta wersja amigowa to było takich 3 na początku Viking, ktoś tam jeszcze i ktoś tam jeszcze. Conan, Barbarzyńca, Barbarzynka tak. I ten mały taki nubek, i ta Barbarzynka, to widziałem ona na jakichś dinozaurach tam w tym remake'u. To nie, to mówisz o Golden Axe Rite of the Beast. To później wyszło na 360. To znowu jest tyle tego, że znowu gdzieś, tak jak z tym Aigony się rozjechaliśmy. No właśnie. To jest zupełnie inny remake. To jest gra, którą w ogóle skasowałem od razu. Na szczęście miałem pirata i mogłem go usunąć. Nie kupiłem oryginału, ale to był dramat, nie? To w ogóle nic wspólnego z Golden Axe nie miało. A taki prawowity remake właśnie wyszedł na PS2 w tej kolekcji Sega Ages. Podlinkuję, bo naprawdę nie pamiętam teraz, który Sega Ages to był. I to były postacie, znaczy ciągle przemieszczały się w 2D, ale postacie były trójwymiarowe. Rozumiem. Ale to takie, byłem podjarany, jak zobaczyłem to w czasopiśmie, pamiętam, Neo Plus,
ale jak ogrywałem, no nie, wolałem wrócić do arcade'a i zapomnieć o tym remake'u. No nie polecam. No ja niestety się nie wypowiem też nie tylko dlatego, że nie jestem pasjonatem tego gatunku, ale PS2 aż do czasów PS5 to była jedyna konsola od PS, której nigdy nie posiadałem, od PlayStation, od Sony, więc tym bardziej nie miałem jak zagrać. Brat miał, ale on też gustował raczej właśnie w grach piłkarskich. No dobra, i tu kolejny klasyk, o którym w ogóle nie wiedziałem, ani nawet nie widziałem gameplaya, więc tu już musisz tylko ty mówić, czyli Moonstone. Moonstone. Wspaniała gra, którą kocham z dzieciństwa. Tak, i to też moi znajomi to może dalekie słowo, ale miałem z devami dość dobry kontakt na Discordzie przez jakiś czas, bo tam pomagałem im przy paru rzeczach. Niestety gra nie doszła do skutku, nie zdobyli praw autorskich, zrobili taki innowacyjny, fajny silnik, gameplay, jak to nazwać, zwał jak zwał, ale mi się to fajnie podobało, bo rzeczywiście mieli pomysł na grę, no ale no nie dostali jakby zielonego światła od praw autorskich Moonstone. No niestety, no skończyło się jak skończyło, czyli dupa, ale no wyglądało to świetnie, no moim zdaniem no miało to przed sobą przyszłość, nie? Ale tam było chociaż, nie wiem, skończyło się na etapie jakiegoś grywalnego dema, czy czegoś takiego, czy po prostu tak. widziałeś? Nie, no ja wysłałem ci na dysk i tutaj pewnie nasi widzowie zobaczą obrazowanie. Nie, no jest grywalne demo, nie? Jest grywalne demo. No to będę musiał... Ja mam dostęp też do takiego szerszego dema niż jest na YouTubie, więc to też na pewno będą nasi widzowie widzieć. No bo tam wspomagałem ich jakoś tam, wiesz, tam próbowałem tam muzykę zrobić, coś tam, bo to fajni, otwarci goście byli. No ale niestety, no skończyło się na tym, że nie dostali tych praw autorskich, no i nie wiem, jak to dalej. Może wiesz, no jak mówisz, że to było fajne, to może trzeba było trochę, nie wiem, poprzerabiać grafiki, poprzerabiać tytuł, może zamiast w epoce druidów dać tam akcję w jakichś innych realiach i pod innym tytułem to wydać, bo szkoda, jak mówisz, jeśli to było dobre, to szkoda było zakopać ten projekt, nie? No chociaż wiadomo, że gdyby im się udało zdobyć tytuł, no to prawdopodobnie już dzięki temu mieliby bonus, żeby się przedrzeć przez ten całe tysiące gier, które gdzieś tam, indyczych, które gdzieś tam lądują na tych sklepach i są szybko zapominane. Wiesz, z drugiej strony, jakby wnioskując po tym, co powiedzieliśmy od samego początku tego filmu, są tytuły, które jak Super Frog czy coś, że jakby chcą na tej marce robić coś większego, nie udaje im się, bo to jest jednak walka z marką, a tutaj mogliby rzeczywiście ominąć temat i zrobić nie Moonstone, tylko nie wiem, Yellowstone i poszłoby, nie? Ale wszyscy by wiedzieli, o co chodzi, a nie mieliby problemu praw autorskich. No i kolejny kultowy klasyk z Amigi, którego nie mogliśmy pominąć, czyli Flashback. No i tu oddaję oczywiście głos tobie, drogi Remigiuszu. Nie no, Flashback to jest tak super remake jak North and South, czyli idealny remake. Chociaż muszę przyznać, że przeszedłem go na Xboxie 360 w 30 klatkach na sekundę. No i dzisiaj jak ogrywałem tą grę, ten gameplay, no to trochę się męczyłem. Te 30 klatek bolało. Nie mieszajcie tego z drugim remake'iem, który wyszedł, bo to w sumie remaster taki bardziej. Ale mówię o Flashback na Xboxa 360. Chyba na PlayStation 3 też wyszło, ale to tutaj musimy sprawdzić. Genialny remake. Super. 1:1 oddane. Wszystko jest w 3D, ale poruszamy się w 2D. I o ile mówiłem w Golden Axe, że te postacie były w 3D, chodziliśmy w 2D, to się nie sprawdzało. Tutaj zagrało idealnie. Polecam grę z całego serca, bo nie zgubiła chyba nic z oryginału, wręcz go nawet poszerzyła i naprawdę solidny remake. Nie wiem, czy ty grałeś? No właśnie nie. Ja się trochę zniechęciłem po tych remake'ach do Another World, gdzie to był taki
te tam rocznicowe wydania po 25 latach czy coś, to w zasadzie było przeniesione 1:1 i no mieliśmy takich kilka gier na naszej liście tutaj. Chaos Engine na przykład. No, Chaos Engine, tak, jeszcze było kilka takich, gdzie po prostu chamskie przeniesienie 1:1. Nie wiem, czy tam nie jest emulator wszyty, czy Tak, może nie, dokładnie. ale no takich rzeczy sobie jakby darowaliśmy sobie i wam do omawiania, ale jeśli mówisz, że ten flashback był naprawdę remake'iem z prawdziwego zdarzenia, że wyglądał zupełnie inaczej, no to Zdecydowanie był. to aż dziwne, że nie słyszałem, a zapytam, czy animacja bohatera i tak dalej też było oddane tak 1:1. Tak, super, naprawdę. No widzicie to teraz pewnie na gameplayach. No rewelacja. To się w ogóle absolutnie nie starzeje, to jest super, nie? To jest taki remake, to też bym chciał. Właśnie nie mam się do czego przyczepić. Oprócz tych 30 klatek na sekundę. I muzyka, wszystko też, bo ja w tym momencie nie widzę tego obrazowania, więc pytam, wy widzicie, więc jesteście mądrzejsi, chociaż nie wiem, czy puścimy muzykę, czy też usłyszycie, może tak, ale ja dopytuję teraz. Możesz zostawić klasyczną, możesz wrzucić remake i uwaga, wersja remake'owa jest dla mnie lepsza, jeżeli chodzi o muzykę, bo jest klasyczną muzyką, ale podbitą do tyle, że mimo, że jest nowa, dalej jest klasyczna i jest lepsza. Wpasowuje się w klimat. Super. I taka ciekawostka, że jak sobie w menu gry tam przenosimy się i tak dalej, to jest taki automat arcade i możemy zagrać w klasycznego flashbacka i zobaczyć go takiego, jak był podejrzewam, że to jest port ze SNES-a, a nie z Amigi akurat, ale możemy sobie też z niego zagrać, ale jak nie chcemy, wchodzimy w start, opcje i jedziemy z remake'iem. Super, naprawdę fajnie to rozwiązali. Fajny Dwie gry pomysł. w jednym. Chociaż już nie pierwszy raz stosowany, bo i w amigowym Gloomie mogłeś grać w Tak. I chyba też pokazywałeś w jednym z odcinków, że w Doomie można było zagrać w klasycznego Dooma, w klasycznego. którejś części. No fajne takie akcenciki. No dobra, to kolejna gra omówiona. Przechodzimy do następnego tytułu. To ostatnia tutaj już gra zamykająca tą naszą 12. Super Stardust HD. No i to była gra, która na Amidze, jak wiecie, oryginał powodował opad szczeny, bo graficznie po prostu miażdżyła, wykorzystywała z kości aga no wszystko, co można było wykorzystać. Zresztą już zwykły Stardust na Amidze 500 też robił wrażenie jak tam na kości ECS. No ale jednak Super Stardust to tam wiadomo, jakość, dopracowanie grafiki, tych meteorytów, te tunele, które w ogóle robiły opad szczeny. Wow. No i krótko po tym, jak kupiłem PS3, nie wiem, czy to w ogóle nie była moja pierwsza gra na PS3, bo jak dzisiaj w zasadzie wczoraj, przygotowując się do tego odcinka, ściągałem bibliotekę, to ten Super Stardust był zupełnie na dole, na samym dole, więc ja ją kupiłem już tam w 2009 roku, ale był to zakup ze wszechmiar udany. Naprawdę raz, że był trochę oddany ten klimat pierwowzoru, bo miałeś te planety, tak jak w pierwowzorze, że wokół jakiejś planety toczyła się akcja. Miałeś gdzieś tam na końcu, bo zawsze w każdej planecie było kilka misji. W oryginale chyba 6 lub 5. Miałeś jakiegoś bossa, z którym na końcu walczyłeś, ale jednak sama grywalność, tam się tyle działo na ekranie. Tutaj aż mi się nasuwa ten film, który puściłeś na swoim kanale o Doom Eternal wczoraj. Stoisz, nie żyjesz. I tam też w zasadzie musiałeś być w ruchu. Tak. Musiałeś się ostrzeliwać, bo pełno znienacka tych meteorytów, różnych przeciwników spadało na tą planetę. Gdzieś tam były takie czerwone koła, że wiedziałeś, gdzie spadnie, żeby szybko uciec w razie czego. No i tam się tyle działo, takie rozbłyski, takie strzelania. Miałeś kupę uzbrojenia, bo oprócz takiego tradycyjnego strzelania, jakiego pamiętamy w Super Stardustie, to mogłeś na przykład krótko, jakby przez kilka sekund mieć taką tarczę i taranować
przeciwników, wjeżdżać Tak, w tak. nich z impetem. Świetny gameplay, świetna też muzyka, świetna oprawa jak jeszcze tam na pierwszą dekadę lat 2000. Jedyna łyżka dziegciu w tej beczce miodu, że niestety nie pokusili się o odwzorowanie tunelów, więc nie ma tam niestety tunelów, są tylko Aha, czyli w remake'u nie ma tunelów. Nie, Czyli w remake'u nie ma tunelów. nie ma niestety tunelów, nie? Wiesz, ja myślę, że te tunele to tak wymyślili specjalnie amigowcy dla amigowców, żeby pokazać ten kunszt, no bo nie czarujmy się, to zalatywało takim demem technologicznym i to był fragment gry, a potem znowu wracały się jakby do puenty, jasne, spoko, ale jednak te tunele, ja pamiętam jak kumplów pecetowców, wiesz, do siebie do pokoju brałem, mówię, patrzcie, nie, Super Stardust, nie, i ten tunel i oni tam... Tak, bo wiesz, to było też, no to był 94 rok, to już była era powiedzmy Duma i to nie był oczywiście jazda w tym tunelu, to nie był FPS, ale jednak to był jakiś widok pierwszoplanowy, to w tamtym czasie robiło wrażenie i te nadlatujące jakieś tam kolczaste tam dziwactwa, do których musiałeś strzelać, to wszystko było renderowane. Zresztą zwróć uwagę, jak one były precyzyjnie renderowane, bo one nie były, bo później też były gry podobne, ale zawsze miały jakieś takie babole wokół siebie, kurde, te renderowane obiekty. O, właśnie Vendetta, do niej piję. A tutaj było wszystko takie nieskazitelne, takie idealne, takie perfekt. Tak, to było perfekt, no znowu wydana przez Team 17, chociaż studio Bloodhouse to robiło i chyba ten remake też robiło to studio, nie chcę na 100% mówić, ale tak prawie jestem pewien, że to robiło to samo studio po latach tego remake'a. No i jeszcze wracając do oryginału, to właśnie, bo ten 94 rok to już był taki rok, kiedy już zaczynał się ten odwrót od Amigi i dużo ludzi właśnie już po premierze Duma przechodziło na PC, no bo zobacz tutaj screeny w Top Secrecie, jednak te gry na PC już wyglądały lepiej, ale pamiętam jak dziś, jak był ten numer, gdzie był Super Stardust, to żadna gra PC-towa nie wyglądała lepiej na tym screenie, a to był już 94 rok. Ja też pamiętam ten taki moment, bo Maciek, o którym też wspomniałem przed chwilą, przyszedł do mnie, bo miał tatę PC-towca, on był amigowcem, my zawsze z tatą jego walczyliśmy, że Amiga najlepsza, tam PC. Ale pamiętam jak wchodzi i zobaczył Stardusta i ten wybuch, ale ja mówię teraz nie o tym tunelu, tylko normalny wybuch. Asteroidy jakieś tam. Tak. I mówi, kurde, ile to kolorów ma, ja pierdzielę, nie? Bo rzeczywiście ogień był idealny, nie? On tam, nic mu nie brakowało, nie? Te wybuchy robiły wrażenie. Ale muszę przyznać, przyjacielu, że miałem sprawdzić dzisiaj, nie sprawdziłem, jutro to zrobię, czy na Xboxa ten Super Stardust HD wyszedł, bo kupię go od razu, nie? No powiem szczerze, że to też jest gra, którą polecam, nie będziecie zawiedzeni, jeśli nadal jest jeszcze dostępny, bo mówię, no bo ta gra już ma naście lat, ale jeśli nadal jest dostępny, to polecam, zwłaszcza, że teraz po nastu latach to pewnie może kosztować parę złotych, a nie zawiedziecie się, na pewno dużo się dzieje, powiem, że dzieje się więcej niż w oryginale. W oryginał lubiłem grać, ale tutaj ta dynamika rozgrywki jest jeszcze większa, także polecam to, jak i polecam oryginał oczywiście, jeśli no nie właśnie, graliście, bo to na emulatorze. Ja uważam, że oryginał do dzisiaj się broni. Tak. I oryginał, nie wiem, teraz już chyba nie, bo te wersje w UHD Load tam powychodziły jakieś w ostatnich latach, ale pamiętam, że parę lat temu, tak powiedzmy jeszcze z 10 lat temu, bo zawsze mówiliśmy tutaj, że trudno emulowalny był Lionheart, ale oryginał ten też był w jakimś tam momencie, szło grać, ale potem na którymś tam momencie nie był emulowalny, potem to poprawiono przy jakiejś tam wersji WHD Load, ale to też świadczy o tym, jak coś jest trudno emulowalne, ile musiało być tam sztuczek, kruczków, żeby z tego hardware'a Amigi ostatnie wycisnąć. Nie? Dlatego jestem w szoku, że Super Frog nigdy nie był jakby kłopotliwy w emulacji, nie? Bo on był tak z boku emulowany. On był dobrze emulowany. No, ale to też dziwne, bo według mnie korzysta z mega sztuczek, nie? No ale okej. Tak. No ale to Team 17, czyli najlepsza ekipa
Nie, dla mnie Team 17 to jest zawsze taka jakość, nie? Tak jest. I tu jeszcze już na końcu odejdę od tematu, bo zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu, gdy graliśmy w Worms Director's Cut, że miała wejść nowa wersja Worms Director's Cut 31 stycznia na rocznicę 30. wydania pierwszej części gry. No niestety nie wyszła. Wiem, że autor tam miał jakieś chyba problemy, nie wiem, rodzinne, tam choroba. Nie wnikam, bo to są każdego prywatne sprawy, ale z tego co wiem, to temat nie jest zamknięty, także wciąż jeszcze liczę, że coś tam z tych starych klasyków od Team 17 na Amigę w tym roku wyjdzie i na pewno ten temat podejmiemy, jeśli ta gra wyjdzie. No pewnie, że tak. No dobra. No dobra, to mamy wszystko, nie? Tak jest, także polecamy, zachęcamy, grajcie w te stare gry na emulatorach lub na prawdziwych Amigach, jeśli macie, a jeśli chcecie zobaczyć, jak legenda jest kontynuowana dziś, to zapraszamy do nowych konsol i nowych PC-ów i posmakujcie trochę tego amigowego dziedzictwa, a na dziś to tyle, trzymajcie się, hej! Hej!